Siemanko, mam dzisiaj dla Was taką lekką pogadankę o moich albumach, jak i także o baklawie, którą zrobiłem. Teraz Wam pokażę przepis na moją baklawę, która wyszła bardzo dobrze. I w ogóle dlaczego ja zrobiłem baklawę? Mam taką małą tradycję, że jak wydaję album, to jem baklawę. No bo przecież nie będę otwierał szampana, bo to jest po prostu zabawa dla dzieci. I po pierwszym albumie Flashback from 2001 poszedłem po prostu do Biedronki i kupiłem taką gotową. No i była okej. Ale teraz przy drugim albumie wydanym na streamingach, czyli Arena of Atom, zrobię baklawę sam. No dobra, z gotowego ciasta filo, ale jednak sam. Najważniejszy składnik: ciasto filo. Jedno opakowanie 300 gram. Do tego orzechy. Te zostają na udekorowanie, a tymi po prostu będziemy do środka wrzucać. Dodaję trochę słonecznika. I tak, masło zwykłe, można użyć klarowanego, żeby smarować te płaty. A do sosu, do polania na koniec nie potrzebujemy tak. Troszkę miodu, 200 g cukru, 200 wody i trochę soku z cytryny. Tak więc ciasto filo. To ciasto jest za duże, więc bierzemy blaszkę, kładziemy na nim, tniemy je na pół. Będzie pasowało idealnie. Tak więc ja, jako że mam blaszkę stalową, to po prostu posmaruję tym masłem, głównie na rogach. I go kładziemy i smarujemy. Już jedną warstwę zrobimy. Taką wstępną zrobimy. Dwuwarstwową. I dajemy resztę. To zostawiamy, to jest do posypania. Nie zapominamy też o pestkach słonecznika. Ogarniamy trochę, żeby było w miarę równo. I jedziemy. I ostatnia warstwa, tak zwany final touch, ale najpierw te boki zawinę do środka, żeby się nie przypaliły, bo będą po prostu suche i tutaj tak samo. I dodajemy. I teraz kluczowy moment. Nacinamy, tworząc takie kwadraty. Można robić tak, a ja robię po prostu na małe prostokąciki. I do pieca. Grzanie góra-dół 160 stopni. Zatem woda 200 ml, do tego cukier i dodatkowo łyżka miodu, sztuk 2. Znalazłem w swoich kanałach jeszcze takie coś. Kiedyś wykorzystałem to do Witbira i mi zostało. Po prostu dodam to tutaj. I do tego jeszcze sok z cytryny. Ładny taki zapach świeżej pomarańczy dała ta skórka, także fajnie, jakby ktoś miał, to zawsze może dodać. Ja akurat miałem, to dodałem. Dobra, doprowadzamy do wrzenia totalnego. Wyłączamy. No i niech sobie czeka. Zaraz nasza dziecina się upiecze. 1, 2, 3. Anielski dźwięk i wyciągamy. Ajajaj, ajajaj. Ua. Nie, no jest picobello. O, masz. Jest ciasto tak zwane cukrzyca Welcome to. Do tego zdobię kawałkami orzechów i zostawiam je na najlepiej cały dzień, ale ja potrzymam je tylko kilka godzin. Niestety takie reguły gry. Unboxing. Jak ja to zamknąłem?
niestety muszę 2 wziąć. No albo 3, no tak się wylosowało. Nie no. I do tego, of course, czarna, gorzka herbata. No. That's all. To teraz kilka słów o moich albumach już wydanych, dostępnych na streamingach. W zasadzie tak, pierwszy album Flashback from 2001 jest to album, który tworzyłem jako odskocznie od stresu, przez co ten album był wydawany po prostu tak, jak uważałem. Nie wiedziałem na tamten moment, co to jest na przykład high pass filter albo sidechaining. Po prostu wydawałem album i się cieszyłem, że ktokolwiek go słucha, tak? I tak samo z drugim albumem, Arena of Atom. Po prostu też go tworzyłem jako odskocznie od stresu w głównej mierze. Tak czy siak. Chodzi o to, że zdaję sobie sprawę, że one nie były dobrze technicznie zrobione, ale ich nie wydałem na streamingach w tamtym momencie, w zeszłym roku, przez co miałem czas, żeby je poprawić. I myślę, że teraz są ok. Traktuję je jako rozruch, ale są po prostu dobre, moim zdaniem. Te albumy mają swoje niedoskonałości, zdaję sobie z tego sprawę, ale takie było też założenie. Ja nie jestem doskonały, więc to też, co tworzę, nie może być doskonałe, dlatego jest takie, jakie jest. Przez co nie mogłem za bardzo, jak robiłem remaster, nie mogłem za bardzo tego zmieniać, bo to straciłoby swój pierwotny zamysł. Dodałem też do tych albumów wersję slow, przez co one mają jeszcze fajniejszy odbiór dla mnie, ten cały album. Ja działam sam. Wszystko, co robię, robię sam, przez co jestem tak naprawdę niezależny i mogę robić co chcę i wydawać co chcę, tak jak chcę. Nie mam sztabu ludzi. No chyba bym miał sztab ludzi dopiero jakbym, nie wiem, postawił sobie w pokoju kilka lusterek skierowanych na mnie, to wtedy dopiero by wyglądało, jakby ktoś na to patrzył, że naprawdę tam jest kilka osób, moich braci bliźniaków, a jednak rzeczywistość jest zgoła inna, bo niestety tak to nie wygląda. To, że tworzę sam, to tak samo wymyślam, jakie na przykład okładki. Przecież nie będę wam robił jakichś okładek, co teraz wszyscy robią, jakieś generowane AI i pokazują swoją kreatywność. Nie, ja po prostu pokazuję, tak jak na przykład na okładkach było. Pokazuję po prostu, można powiedzieć, że naturę. Na Arena of Atom była pokazana droga, taka metafora drogi. Trochę może na Flashback from 2001 były taka latarnia z zachodem słońca, tak zwane moje miejsce mocy. Ale ja lubię tworzyć takie po prostu okładki, nietypowe można by rzec tak naprawdę, może typowe, nie wiem, które są spoko, no. I tak samo lubię tworzyć ciekawe nazwy piosenek, żeby były takie nietypowe i fajne. Tak jak na przykład, nie wiem, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Tak jak na przykład Evening of the Year, co jest dla mnie genialną nazwą. Evening of the Year oznacza po prostu, że jest wieczór roku. A wieczorem roku jest po prostu co? Jest po prostu, moim zdaniem, jest po prostu jesień. Dlatego ta nazwa mi się spodobała, no. Bo tak ją po prostu wymyśliłem, nie wiem jakim cudem. Także tak. Mistake make people. To tyle mogę rzec o moich 2 albumach, ale będzie coraz lepiej. Także trzymajcie się, cześć. LWE. Dodatkowo w ramach ciekawostka przyrodnicza, trochę obniżymy statyw. O, jest. Paproć. Super, to jest ta paprotka, naprawdę fantastyczna sprawa. No, to tyle tym bardziej. Na razie.